Jezu cichy i serca pokornego, uczyń serca nasze według serca Twego. Wymiar sprawiedliwości, pokoju, integralności dzieła stworzonego jest w Kościele obecny od Soboru Watykańskiego II. W naszym zgromadzeniu Najświętszego Serca Jezusa jest w centrum naszego charyzmatu. Wypływa on w naszej duchowości z kontemplacji Serca Jezusa w Ewangelii, jak i w rzeczywistości dzisiejszego świata. Odkrywamy w Ewangelii, jak i w świecie zranione serce Jezusa, Chrystusa ubogiego, Chrystusa cierpiącego. Jako siostry Najświętszego Serca Jezusa pragniemy budować świat bardziej sprawiedliwy, pełen pokoju. Uczy nas tego sam Pan Jezus, który przyjął niesprawiedliwy wyrok, który zaprowadził go aż na Golgotę, po to, żeby okazać swoją bezwarunkową miłość każdemu człowiekowi. I uczy nas, że sprawiedliwość w jego rozumieniu jest właśnie miłosierdziem. Jesteśmy zaproszone, żeby właśnie za nim podążać, od niego się uczyć i od niego się uczyć wyrażania naszego współczucia drugiemu człowiekowi. Dzieje się przez to, że jesteśmy w kontakcie z naszym sercem, słuchamy naszych myśli, poruszeń, uczuć, ale też i odkrywamy nasze lęki związane z kontaktem z drugim człowiekiem, który może być dla nas zagrożeniem, którego kontaktu możemy wcale nie chcieć, po to, żeby je nazwać, żeby je przekroczyć, żeby wyjść na spotkanie drugiemu człowiekowi i zbudować z nim wspólnotę, aby razem z nim posłuchać, jakie ma potrzeby, jakie ma tęsknoty, czego potrzebuje i udzielić mu takiego wsparcia, jakiego na ten moment mu potrzeba. Celem naszego zgromadzenia jest życie dla chwały Serca Jezusa przez ukazywanie Jego miłości. Taką naszą codzienną służbą jest posługa wychowania. Nasza służba wychowawcza jest nierozdzielnie związana z tym wymiarem sprawiedliwości, pokoju, integralności dzieła stworzonego. Poszukujemy sprawiedliwości sercem wychowawczyni. Tam, gdzie jesteśmy, angażujemy się, aby relacje między ludźmi były bardziej sprawiedliwe, aby służyły pokojowi. Naszą misją jest budowanie komunii między nami i w świecie, w środowiskach, gdzie żyjemy, gdzie pełnimy naszą służbę. Podejmujemy wezwanie do pójścia do ludzi na peryferiach. Jest to wezwanie z naszej ostatniej kapituły 2016. Zgromadzenie jest zgromadzeniem międzynarodowym. Siostry pełnią misję w różnych krajach, w takich, w których wykluczenie społeczne jest dużo bardziej widoczne i różnice między bogatymi a biednymi też. Wyraża się to w dostępie do edukacji, w ograniczeniach praw np. kobiet, w tym, że nie wszyscy mogą podejmować decyzje nawet dotyczącą ich miejsca zamieszkania. Taka sytuacja miała miejsce w Peru, gdzie koncerny, chcąc wybudować fabryki, przesiedlali miejscową ludność, degradując ją i zanieczyszczając przy okazji. I naszym pragnieniem jest właśnie być przy tych ludziach, być obecnym, towarzyszyć im w tej sytuacji, w której się znaleźli, po to, żeby pokazywać im przez swoją obecność właśnie to serce Jezusa, które jest miłosierne, które pragnie być blisko człowieka, które zna jego potrzeby i chce mu tego wsparcia udzielić. Wymiar sprawiedliwości, pokoju, integralności dzieła stworzonego dotyka nie tylko naszego apostolstwa, naszej służby wychowawczej, ale całego naszego życia. Naszych ślubów, naszego życia we wspólnocie, naszej modlitwy. Podążanie za Jezusem jest dla mnie też drogą uczenia się tego okazywania współczucia drugiemu człowiekowi. Pamiętam okres w moim życiu, kiedy towarzyszyłam uchodźcom przebywającym w Polsce. Wtedy było mi łatwo okazać im współczucie, ponieważ widziałam, nieraz słuchałam, jak mówili o tym, że tęsknią za swoimi krajami, za swoimi rodzinami.
Widziałam w nich ludzi, którzy potrzebują relacji, potrzebują bliskości i moją reakcją było zaangażowanie się, okazanie im wsparcia, udzielenie w jakiś sposób schronienia na miarę możliwości, jakie miałam. Znacznie trudniej było mi rozpoznać człowieka godnego współczucia w nastolatkach, z którymi miałam kontakt, kiedy ich postawa wyrażała złość, nienawiść, a jakby po czasie doszłam do tego odkrycia, że tak naprawdę tęsknię za prawdziwym domem, za relacjami, za domem, w którym jest pokój i wzajemna miłość. Jezu cichy i serca